Witam Was, drogie byki, w Waszym tarocie na lato. Mam tutaj kilka kart, jeszcze coś dorzucę, ale zacznijmy od tego, co już leży na stole przed nami. A zacznę od tego, czego nie widzicie, co trudno jest Wam dostrzec. A jest to daleka wizja, która początkowo może być w pewnym sensie zasłonięta, ale potem będzie można zobaczyć, o co chodzi. Trzeba przyjrzeć się światu i mając ten świat przed sobą, patrzeć w dal, patrzeć w przyszłość. To jest dopiero plan działania. To jest dopiero myśl o podróży. Myśl o zrobieniu czegoś. To jeszcze nie jest działanie. To może być działanie, a raczej właśnie taki plan działania z kimś wspólnie, ale wymagający rozważenia. I tak jak mówię, musicie mieć przed sobą cały świat, całość. Musicie jakby wszystko ogarnąć, wszystko, z czego dotyczy ten pomysł, musi być złapane i chwycone. To jest istotne. To jest dla Was ważne tutaj. Nie ma na tym świecie czegoś, nie ma w tym temacie czegoś, co jest nieuchwytne, czego nie moglibyście złapać. I taki jest przekaz. I jest związana z tym siła, moi drodzy. Możecie mieć siłę na tę wizję, na poszukiwanie tej drogi dalej. Może jeszcze wasz statek nie nadpłynął, wasz samolot nie przyjechał. Może powinniście się zastanowić, jakich środków komunikacji używacie i może trzeba by było go zmienić na inny. Może jak lecicie, to powinniście przyjechać, może powinniście przepłynąć. Pomyślcie. A może planowaliście przyjechać, a przylecicie? Ale to jest taka myśl. Tak jak mówiłam, jest przy tym siła. Mamy kogoś, kto jest w stanie zaopiekować się tym, co jest potężne w nim albo kimś bliskim, kto pomimo swojej siły jest jednak bardzo wrażliwy. Bardzo wrażliwy i potrzebuje pewnego rodzaju przytulenia. Złapania w objęcia. To może być ktoś, kto nie zawsze wypowiada słowa w taki sposób, jaki byłby poprawny z tego czy innego względu. Może w danej sytuacji uważacie, że ktoś mówi coś nieodpowiedniego, albo mówi właśnie jakoś przejęzyczając się, albo niewyraźnie, może się jąka. Ale mamy do czynienia z kimś, kto jest silny. I ta siła jest też do odnalezienia w was samych. Możecie ją złapać w objęcia. Część z was może mieć do czynienia z osobami spod znaku lwa, ale też posiadającego księżyc czy ascendent we lwie, może nawet nie wiecie. Ktoś, kto przejawia pewne lwiaste cechy. Możecie sobie sprawdzić, jakie to są lwiaste cechy w internecie, szukając po znaku zodiaku lew.
Moi drodzy, a tak w skrócie to może być duma, to może być siła, to może być pewna władczość. To jest silna osobowość. Moi drodzy, blisko tej siły jest temat związany z wcześniejszą podróżą, która dotyczyła pewnego zakotwiczenia. Wygląda, jakbyście próbowali albo udałoby się wam wyciągnąć kotwicę z miejsca, które moglibyście nazwać bezludną wyspą. I jest to coś, co mocno przejawia się w lecie i jest jednym z głównych tematów. Ale podstawowe jest wyjście z pewnego żalu, przerobienie pewnego rodzaju smutku czy żałoby. I to jest temat, który wraca, nawet jeśli udało się to przerobić, przez to przejść, przeczuć. W jakim sensie ten temat wraca? Może była to taka podróż dla was. Może była to taka droga, którą trzeba było przejść. I to gdzieś staje się podstawą w lecie. Ale przerobienie tego, co już jakby wsiąkło w glebę i już znikło, i już niewiele można zrobić z tym, co było, może wspierać dalszy plan. Może was ukierunkować w tę stronę, w którą chcecie patrzeć. To nie było zabawne. To nie było szczególnie śmieszne, to nie było szczególnie radosne. Gdzieś z tyłu za wami to jest. Ale mimo wszystko gdzieś w tym była jakaś wartość dla młodej osoby. Ktoś mógł dorastać. Mając przed sobą tę drogę, do której trzeba będzie wrócić. Moi drodzy, chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o tej podróży. Ta podróż mogła być związana z historią zapisaną w księdze przez kogoś, kto został w jakimś sensie uznany, może przez was, może przez kogoś więcej. Jak możecie jeszcze tę siłę wykorzystać? Chciałabym wiedzieć. Możecie po prostu czerpać z niej radość. Jak radość czerpie się w słońcu, w swobodzie, odkrywając siebie i pokazując się takim, jakim się jest. Coś jeszcze chciałabym wiedzieć na temat waszych tutaj kierunków. Jakie mamy możliwości? To może dotyczyć spraw sercowych. To mogą być sprawy zdrowotne związane z waszym serduszkiem, zarówno emocjonalne, jak i dosłownie dotyczące
waszego serca fizycznie, więc jeżeli macie jakieś dolegliwości, to może warto skonsultować się z lekarzem. To może dotyczyć spraw partnerskich i takiego uczuciowego skupienia się na tym, co najważniejsze, ale na jednym. Jakby trzeba było przemyśleć coś związanego z partnerstwem, bo coś jest jakby troszeczkę nie tak. Oraz może to być też temat związany z brakiem odpoczynku, z niespokojem serca właśnie. Może trzeba by było pomyśleć, jak to zrobić, żeby móc się po prostu zwinąć w taki kłębek, jak nie bardzo można. W swoim gniazdku, w swoim może domu. To mogą być 3 takie różne tematy. Któryś z nich, przynajmniej jeden, będzie was dotyczył. Chciałabym jeszcze wam powiedzieć, co was pozytywnie zaskoczy. Ale też i na co chciałabym, żebyście, może ktoś chcieć, żebyście na coś uważali. Na co? Moi drodzy, uważajcie na tych, co wygrywają i na wygraną. Paradoksalnie tu trzeba by było uważać. Kto wygrywa? Czy ktoś nie czuje się za bardzo w centrum? Może tutaj jakaś pycha się pojawi. Uważajcie na wygrane i na przedstawianie tych wygranych. Tak? A pozytywnie was zaskoczy to, że coś jakby nie utonęło, czy ktoś jakby nie utonął. I wyszedł z pewnego rodzaju zawieszenia, albo właśnie wypłynął na powierzchnię. Coś wypływa na powierzchnię, ktoś wypływa, jakby ktoś wychodzi z zawieszenia, wychodzi jakby spod powierzchni i można go zobaczyć. Może trochę niewyraźnie, ale można. Jeszcze jakąś jedną kartę chciałabym wam wylosować. Po prostu na lato. A wyszły 2. Moi drodzy, 5 kielichów drugi raz nam się pojawia i cesarzowa. Także trzeba by było popatrzeć na ten żal i na to, kto jest sam, i na to, co się skończyło, i na to, co jeszcze jest i co nadal płonie, co jest z tyłu, jest do zobaczenia, jest właśnie takim płomyczkiem, takimi płomyczkami, które dają światło, dają ciepło. Nawet jeżeli niewiele, to jednak tak. I można wpłynąć na to, ktoś na to wpłynie, ktoś na to będzie wpływał. I będzie wpływał jakby tak pociągając za sznurki, jakby tak ruszając temat. I to jest ktoś, kto jest jakby taką matką posiadającą wiele dzieci.
To może być też ktoś, kto ma więcej niż jedno zwierzę. To jest ktoś, kto realizuje się w sposób taki macierzyński, ale jednocześnie jest w tym duma i godność. Wszystkiego dobrego Wam życzę, byki. Cześć, pa.